Jak przekształcić się w trupa i nadal oddychać? Nietzsche nigdy nie zadał tego pytania, ale całe życie na nie odpowiadał. Odpowiedź jest prosta. Stwórz rutynę. Friedrich Nietzsche, filozof, który ogłosił śmierć Boga i zakwestionował 2000 lat zachodniej moralności, miał nazwę dla ludzi takich jak my. Nazywał nas ostatnimi ludźmi, istotami, które wybrały wygodę zamiast wielkości, bezpieczeństwo zamiast przygody, przeciętność zamiast doskonałości. A najbardziej niepokojące jest to, że robimy to dobrowolnie, z uśmiechem na twarzy, dumni ze swojej złotej klatki. Człowiek jest liną rozpiętą między zwierzęciem a nad człowiekiem, liną nad przepaścią, pisał Nietzsche. Ale co się dzieje, gdy przestajemy chodzić po tej linie? Co się dzieje, gdy decydujemy, że bezpieczniej jest pozostać po zwierzęcej stronie, powtarzając te same wzorce dzień po dniu, jak chomik w kołowrotku? Odpowiedź jest druzgocząca. Umieramy za życia. A najgorsze jest to, że nawet tego nie zauważamy. Nietzsche opisał ostatniego człowieka jako końcowy etap ludzkiego upadku. To nie ktoś zły czy okrutny. To ktoś, kto po prostu zrezygnował z bycia wielkim. To urzędnik, który odlicza dni do emerytury, profesjonalista, który żyje od weekendu do weekendu, osoba, która zamieniła marzenia na plany emerytalne. Wynaleźliśmy szczęście. Mówią ostatni ludzie i mrugają. Zredukowali życie do prostego równania. Wygoda plus bezpieczeństwo równa się szczęście. Budzić się o tej samej porze, jeść te same rzeczy, oglądać te same seriale, prowadzić te same rozmowy. Przewidywalność stała się ich Bogiem, rutyna ich Ewangelią. Ale Nietzsche widział to jako największą ludzką tragedię. Wybierając absolutne bezpieczeństwo, zabijamy to, co czyni nas prawdziwie ludzkimi. Naszą zdolność do transcendencji, tworzenia, przemiany. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, pisał. Ale co, gdy nic już nas nie wyzwala? Gdy eliminujemy wszelkie ryzyko, wszelką przygodę, wszelki rozwój, współczesna rutyna jest egzystencjalnym znieczuleniem. Chroni nas przed lękiem istnienia, ale także chroni nas przed radością życia. To jak branie tabletek nasennych każdej nocy. Unikasz bezsenności, ale też tracisz zdolność śnienia. W sercu filozofii Nietzschego leży koncepcja woli mocy. Nie pragnienie dominacji nad innymi, jak wielu błędnie interpretuje, ale fundamentalny impuls do wzrostu, ekspansji, przekraczania siebie. To siła, która przekształca nasienie w drzewo, ucznia w mistrza, zwykłego człowieka w twórcę. Ale rutyna jest cichym zabójcą tej woli. Każdy dzień identyczny z poprzednim to gwóźdź do trumny twojej potencjalnej wielkości. To, co wielkie w człowieku, to, że jest on mostem, a nie celem, pisał Nietzsche. Ale rutyna przekształca nas w posągi, nieruchome, przewidywalne, martwe. Pomyśl o swoim własnym życiu. Kiedy ostatni raz zrobiłeś coś po raz pierwszy? Kiedy ostatnio poczułeś to mrożenie krwi w żyłach przed nieznanym? Kiedy ostatnio zaskoczyłeś się własną odwagą? Rutyna oferuje nam diabelską umowę. Wymienić naszą wolę mocy na iluzję kontroli. Wierzymy, że czyniąc każdy dzień przewidywalnym, panujemy nad życiem. Ale Nietzsche ostrzega nas, to największa z iluzji. Nie panujemy nad niczym, tylko się poddajemy. Każdy nawyk czyni naszą rękę zręczniejszą, a nasz umysł mniej zwinny, zauważył. Z każdym mechanicznym powtórzeniem tracimy trochę zdolności do improwizacji, tworzenia transcendencji. Stajemy się ekspertami w życiu, ale zapominamy, jak być żywymi. Jednym z najbardziej niepokojących konceptów Nietzschego jest wieczny powrót. Idea, że mógłbyś przeżyć swoje życie dokładnie w ten sam sposób, nieskończoną liczbę razy. To egzystencjalny test. Czy przeżyłbyś swoje obecne życie wiecznie? Dla większości z nas, uwięzionych w bezsensownych rutynach, to pytanie jest przerażające. Wyobraź sobie powtarzanie w nieskończoność swojej codziennej drogi, swoich pustych spotkań, swoich wieczorów przed telewizorem. Wieczny powrót przeciętności. Piekło to nie miejsce ognia i siarki, to nieskończone powtarzanie nieprzeżytego życia. Największy ciężar, pisał Nietzsche, a gdyby pewnego dnia lub nocy demon wślizgnął się w twoją najsamotniejszą samotność i powiedział ci, to życie, tak jak je teraz żyjesz i jak je przeżyłeś, będziesz musiał przeżyć jeszcze raz i jeszcze niezliczone razy. Rutyna przekształca ten eksperyment myślowy w rzeczywistość.
Przeżywamy ten sam dzień wielokrotnie. Nie z powodu kosmicznego przekleństwa, ale z własnego wyboru. Jesteśmy swoimi własnymi demonami, skazując się na nieskończone powtarzanie tego, co zwyczajne. Ale oto paradoks. Nietzsche nie był przeciwko wszelkiemu powtórzeniu. Był przeciwko martwemu, mechanicznemu, bezcelowemu powtórzeniu. Pianista, który codziennie ćwiczy gamy, przekracza samego siebie. Pracownik, który powtarza te same zadania przez 30 lat, grzebie się żywcem. Różnica. Wzrost kontra stagnacja. Tworzenie kontra reprodukcja. Życie kontra przetrwanie. Nietzsche wzywa nas do wyjścia poza dobro i zło, poza uproszczone osądy moralne, które rządzą naszym życiem. Rutyna sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. To, co z nią robimy, określa, czy nas wynosi, czy niszczy. Jest zasadnicza różnica między dyscypliną a oswojeniem. Dyscyplina jest wybrana, świadoma, skierowana ku większemu celowi. Oswojenie jest narzucone, nieświadome, skierowane ku konformizmowi. Jedno czyni nas twórcami, drugie stworzeniami. Trzeba mieć w sobie chaos, aby urodzić tańczącą gwiazdę, przypomina nam Nietzsche. Ale współczesna rutyna jest zaprojektowana, by wyeliminować wszelki chaos, wszelką nieprzewidywalność, wszelką możliwość narodzin gwiazdy. System chce nas przewidywalnych, kontrolowanych, oswojonych. Budzić się o tej samej porze, pracować nad tymi samymi zadaniami, konsumować te same produkty, myśleć te same myśli. Jesteśmy egzystencjalnym bydłem, pasącym się na tych samych polach dzień po dniu. Ale Nietzsche wzywa nas do bycia czymś więcej. Nie superbohaterami, ale nadludźmi, istotami, które przekraczają swoje obecne ograniczenia, które tworzą własne wartości, które tańczą na krawędzi przepaści. Zamiast chować się w bunkrach rutyny, uczę was nadczłowieka. Człowiek jest czymś, co należy przezwyciężyć. Co uczyniliście, aby go przezwyciężyć? Paradoksalnie, szukając absolutnego bezpieczeństwa poprzez rutynę, tworzymy idealne warunki dla nihilizmu. Poczucia, że nic się nie liczy, że wszystko jest pozbawione znaczenia. Nietzsche przewidział to z przerażającą dokładnością. Gdy każdy dzień jest identyczny z poprzednim, gdy nic nas nie wyzwala ani nie inspiruje, gdy żyjemy na egzystencjalnym autopilocie, zaczynamy pytać, jaki jest sens tego wszystkiego? Po co kontynuować? Co się liczy? Ale to jest bierny nihilizm, najgorszy rodzaj. To nie twórcze niszczenie przestarzałych wartości, by stworzyć nowe, ale powolna, korozyjna apatia, która wynika z niezbadanego, nieprzeżytego życia. Bóg umarł, ogłosił Nietzsche, nie jako celebrację, ale jako ostrzeżenie. Gdy zabijamy to, co transcendentne, gdy redukujemy życie do serii powtarzalnych zadań, gdy zastępujemy cel procedurami, tworzymy pustkę, której żadna rutyna nie może wypełnić. Współczesna depresja, epidemiczna lękliwość, egzystencjalna pustka, która dręczy miliony, wszystko to ma korzenie w śmierci wielkości, w systematycznym mordowaniu niezwykłego przez zwyczajne powtarzalne. Ale Nietzsche nie był pesymistą. Był brutalnym diagnostą, który przepisywał równie brutalne lekarstwa. Lekiem na śmiertelną rutynę nie jest całkowity chaos, ale odwaga tworzenia, ryzykowania, przekraczania. Trzeba mieć w sobie chaos, aby urodzić tańczącą gwiazdę. Ten chaos to nie nieład, ale twórczy potencjał. To gotowość do łamania wzorców, kwestionowania założeń, ciągłego wynajdywania siebie na nowo. To wymaga tego, co Nietzsche nazywał amor fati, miłości do losu. Nie biernej rezygnacji, ale aktywnego obejmowania swojego życia, włącznie z jego wyzwaniami i niepewnościami. To mówienie tak życiu w całej jego nieprzewidywalności, zamiast próbowania oswojenia go poprzez rutynę. Stań się tym, kim jesteś, wzywa nas. Ale jak możemy stać się tym, kim jesteśmy, jeśli nigdy nie wykraczamy poza znane, bezpieczne, powtarzalne? Jak możemy odkryć naszą wielkość, jeśli nigdy nie testujemy naszych granic? Przełamanie śmiertelnej rutyny zaczyna się od małych aktów egzystencjalnego buntu. Zrobić coś innego, zakwestionować zawsze tak było, wybrać dyskomfort wzrostu nad komfort stagnacji. Nie chodzi o porzucenie wszelkiej struktury i życie w chaosie. Chodzi o tworzenie żywych rytmów zamiast martwych powtórzeń.
Chodzi o dyscyplinę skierowaną ku wielkości, nie konformizm skierowany ku bezpieczeństwu. Ostatecznie przesłanie Nietzschego jest jednocześnie brutalne i pełne nadziei. Tak, twoja rutyna może niszczyć twoje życie. Tak, możesz stać się ostatnim człowiekiem, wymieniając wielkość na gwarancję. Tak, możesz powoli umierać w więzieniu, które sam zbudowałeś. Ale, i tu jest radykalna nadzieja Nietzschego, zawsze możesz wybrać inaczej. W każdej chwili możesz zdecydować: będę kontynuował powtarzanie, czy będę tworzył? Pozostanę bezpieczny, czy będę rósł? Będę przetrwał, czy będę żył? Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Ale najpierw musisz być gotowy na ryzyko symbolicznej śmierci swojego starego życia, swoich starych wzorców, swoich starych zabezpieczeń. Musisz być gotowy zabić ostatniego człowieka w sobie, by mógł narodzić się Twórca. Nietzsche nie oferuje komfortu, oferuje przemianę. Nie obiecuje łatwego szczęścia, obiecuje trudną wielkość. Nie gwarantuje bezpieczeństwa, gwarantuje autentyczność. Pytanie, które zostawia rozbrzmiewające w naszej świadomości, jest proste i druzgocące. Czy będziesz nadal umierał dzień po dniu w swojej rutynie, czy będziesz miał odwagę naprawdę żyć? Ten, kto ma po co żyć, może znieść prawie każde jak. Ale gdy twoje jak stało się bezsensowną rutyną, może nadszedł czas, by na nowo odkryć swoje po co. Wybór, jak zawsze, należy do ciebie. Ale teraz nie możesz już udawać, że nie wiesz. Nietzsche ujawnił brutalną prawdę. Twoja rutyna może niszczyć twoje życie. I co teraz? Co zrobisz z tym objawieniem?